W trudnych czasach dobro wymaga odwagi. Na co dzień w prosty sposób możemy być fair wobec innych. Dziękuję, że tu jesteście. Piotr Trojan. Bardzo dziękujemy za ten wstęp. Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Borowiecka, witam serdecznie. To jest 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i online w tym roku szczególnym, 2020. Zanim powitam naszych gości, twórców, ekipę filmu 25 lat niewinności, historia Tomka Komendy, sprawa Tomka Komendy, to przypomnę, że to spotkanie online, ono jest konferencją i dla wszystkich koleżanek, kolegów, dziennikarek i dziennikarzy przypomnienie, że można się włączyć w naszą rozmowę. Można się włączyć poprzez Zoom i mam nadzieję, że jesteście z nami, ale też gdyby ktoś nas oglądał w ramach transmisji na YouTube, to można również w komentarzach zadawać pytania i one zostaną z pewnością ekipie przekazane. A teraz już nie zwlekam dłużej, bardzo serdecznie Państwa witam. To może zacznijmy od producentki, Anna Waśniewska-Gil. Dobry wieczór, Pani Anno. Dobry wieczór, dziękuję. Jest Jan Holoubek, reżyser. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Trojan, odtwórca roli głównej Tomasza Komendy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Autor zdjęć Bartłomiej Kaczmarek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście te powitania oczywiście są w tej szczególnej zoomowej sytuacji charakterystyczne. Jest scenograf Maciej Fajs. Dobry wieczór, panie Macieju. Wieczór. I Weronika Orlińska, kostiumografka. Dobry wieczór, pani Weroniko. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie i może zacznę od tego, że oczywiście film, Państwo mieli o tyle szczęście w tym szczególnym roku, że 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, film znalazł się w kinach. Dzisiaj sprawdzałam mniej więcej w mediach społecznościowych, jak wygląda sprawa z frekwencją 700 000 widzów. To myślę, że to jest jak na ten rok bardzo dobry wynik. I oczywiście też należy wspomnieć, że film został zauważony i na festiwalu Camerini, czyli ostatnio też w Tallinie, z tego co słyszałam. No i gratuluję również pani Janie nominacji do Paszportu Polityki w kategorii film. I tymi miłymi akcentami myślę wypadało zacząć i bardzo się cieszę, że Państwo z nami są dzisiaj. I może zacznę od tego, że to oczywiście sprawa, historia prawdziwa. Historia bulwersująca, historia bardzo świeża, historia budząca bardzo duże emocje. Bardzo udokumentowana także medialnie. I jak się do takiej historii podchodzi od strony przygotowań do robienia filmu i pisania scenariusza i przygotowywania takiej produkcji na ekran. I tutaj myślę, że może zacznijmy od pani Anno, bo to od pani właściwie wyszła też propozycja do Jana Holoubka i do Andrzeja Gołdy, żeby ten scenariusz powstał, prawda? Tak, przez to, że sprawą zajmował się Grzegorz Głuszak, reporter TVN-u, na pewno mieliśmy prostszy dostęp do wszystkich informacji. Natomiast wiadomo, że jest to historia opowiedziana fabularnie, ale ten pierwszy etap to było po prostu pozyskanie zgody Tomasza Komendy, jego rodziny i też zaufania. I tutaj odbył się cykl spotkań. Najważniejsze, myślę, było to spotkanie Janka Holubka, reżysera. Też bardzo istotną sprawą zarówno dla Tomasza Komendy, jak i rodziny był fakt, że później poznali Piotrka Trojana, który odtwarzał fabularnie, ale jednak życie Tomka Komendy. Mhm. Panie Janie, kiedy ten scenariusz do pana trafił, to co pana przekonało, żeby się tą sprawą zająć? Bo wiem, że też mówił pan już, bo oczywiście przy okazji premiery sporo też było z państwem spotkań w mediach i mówił pan o tym, że ten debiut fabularny na ten pełen metraż, no nie planował pan takiego filmu, który aż tak porusza emocje, że raczej myślał pan, że śladem chociażby historii kryminalnej opowiedzianej w znakomitym serialu Royst pójdzie pan w gatunek, a tutaj jednak coś zupełnie innego, chociaż też konwencja i za to ten paszport, ta nominacja do Paszportu Polityki, za tę konwencję kina, no powiedzmy więziennego, tam też w uzasadnieniu nominacji coś takiego się pojawia, no ale to nie jest kino gatunkowe, to jest niezwykle poruszający i każdy, kto pisał o tym filmie i każdy z widzów, który komentował, gdziekolwiek te komentarze można umieszczać w dzisiejszych czasach, mówił o niezwykłych emocjach, które ta historia budzi, więc co zadecydowało o tym, że to pan, że to właśnie wybrał pan na ten swój debiut? Znaczy, pierwszy taki mój impuls po przeczytaniu scenariusza był taki, że
ja po prostu nie mogłem uwierzyć w to, że to jest że to się wydarzyło wszystko naprawdę. To była tak niesłychanie złożona, interesująca historia, która miała tyle zwrotów akcji, że wydawało mi się, że jest to właściwie gotowy scenariusz na właśnie kino hollywoodzkie czy amerykańskie, ale w naszych takich własnych warunkach polskich i jest to historia prawdziwa, niewymyślona. No po prostu ciężko by było przejść obok tej historii i jakby się nad nią nie pochylić po prostu, bo fabularnie ona była już po prostu bardzo ciekawa. Tam były jakieś lęki, czy my nie będziemy robić jakiegoś paradokumentu. Tam w ogóle w tej historii jest tyle zwrotów akcji takich fabularnych, dramaturgicznie uzasadnionych, znaczy tak jakby były napisane przez scenarzystę, a to się wszystko wydarzyło. Andrzej to bardzo zgrabnie zebrał oczywiście do kupy, czyli do tych 90 stron, no ale jednak to wszystko się stało. I tutaj Więc też, to mnie przekonało. to, na co pan kiedyś w jednej z rozmów też zwracał uwagę, jest to, i to jest też zaskakujące niesamowicie, że rzeczywiście tę historię napisało życie, a ona nie ma właściwie odcieni szarości, że tam Tomasz Komenda na początku spotyka bardzo złych policjantów i ludzi, którzy te sprawy prowadzą w taki sposób, jaki prowadzą, a potem, i tu rzeczywiście, gdyby to był scenariusz powstały z czyjejś głowy, to moglibyśmy się przyczepiać, ale to tak rzeczywiście było. To jest jeszcze jedna z tych nieprawdopodobnych rzeczy, że później tych trzech muszkieterów, którzy ostatecznie doprowadzają do tego, że zostaje uwolniony, to jest znowu sytuacja, no to jest sytuacja czarno-biała, to się właściwie nie zdarza. Dokładnie tak. Ja sam się zorientowałem już po nakręceniu filmu, że właściwie stworzyłem bohaterów w tym sensie czarno-białych, że są albo bardzo źli, albo bardzo dobrzy, ale ta historia jest właśnie tak mocna i tak kontrastowa. Nie ma jakby zbyt wiele miejsca na półtonny w tej historii. Tutaj po prostu postawy ludzkie są bardzo jasno określone i skrajne. I tak rzeczywiście jest. Mhm. A proszę opowiedzieć, i tutaj też może rozszerzę to pytanie też o pana Piotra Trojana, bo też pan miał oczywiście okazję spotkać się z Tomkiem Komendą, z Tomaszem Komendą, z jego rodziną. O to spotkanie właśnie, o te pierwsze spotkania, o to, czy też może pani Anno, bo widzę, że pani też poruszyła głową, staram się wyłapywać państwa ruchy też w tej szczególnej sytuacji. O te spotkania z rodziną Tomasza Komendy i o to, jak trudno, czy trudno ich było przekonać, co ich przekonało, jakie było ich podejście do tego pomysłu, żeby te historie tak na świeżo i bardzo szybko po tych wydarzeniach przecież sprzed 2 lat pokazać na ekranie. No i teraz nie wiemy, kto ma odpowiedzieć. No to właśnie to ja może zacznę od pani Anny, a potem będę wywoływała kolejno panów. Pierwsze spotkanie z Tomaszem Komendą było już nawet chyba niecały rok po jego wyjściu na wolność, czyli faktycznie to było takie, ale to był taki cały proces zapoznawczy. Natomiast faktycznie myślę, że dla wszystkich te spotkania też miały taki po prostu, pomijając to, że tworzyliśmy jakąś historię, która miała stać się filmem, taki po prostu ludzki wymiar emocjonalny, tak? Bo tak jak Janek powiedział, ta historia jest bardzo poruszająca, a potem spotyka się człowieka, który przez to piekło przeszedł. Wiem też, że no, dla Piotrka, może Piotrek opowie, też to było takie przejmujące doświadczenie. Panie Piotrze. Ja bardzo prosiłem o to spotkanie. Tomek się zgodził, jego rodzina, za co jestem im bardzo wdzięczny. To jest tak stresujący moment, że ciało ci odmawia posłuszeństwa, nogi się trzęsą, łzy lecą ci z oczu i nagle ten facet, o którym tyle czytasz, słuchasz, starasz się go poznać, stoi przed tobą. I to jest strasznie mocne przeżycie, kiedy się przytulisz, kiedy porozmawiasz, kiedy pooglądasz razem zdjęcia, pośmiejesz się. Też całe to nasze spotkanie miało miejsce w tym mieszkaniu, w którym się wszystko wydarzyło. Była mama, byli bracia, była cała rodzina Tomka. To są bardzo mocne, wzruszające momenty. Wydaje mi się, że nic nie da ci więcej
nic nie pomoże się bardziej przygotować lepiej niż spotkanie z prawdziwym człowiekiem, który to przeżył. No to spotkanie przebiegło na trochę na taką nutę z przymrużeniem oka wejdę, ale na tyle dobrze, że i oczywiście to, co później się wydarzyło, że wyczytałam gdzieś, że pani Teresa Klemańska już żartuje, że właściwie mogłaby pana adoptować i 2 Tomków by miała wtedy, więc być może do tego Nie jeszcze... zmieścilibyśmy się tam w mieszkaniu wszyscy. Być może do tego jeszcze wrócimy, ale jeszcze, panie Janku, chciałam pana poprosić o to wspomnienie tego pierwszego spotkania, bo domyślam się, że to musiało być kluczowe oczywiście nie tyle w podejmowaniu decyzji, co po prostu to zielone światło od rodziny i od Tomka Komendy musiało być tutaj, musiało tutaj po prostu zaistnieć. Więc jak to pańskie spotkanie z nimi wyglądało? No cóż, moje spotkanie jest też bardzo emocjonujące dla mnie. Ja pojechałem tam z Anią i z Andrzejem Gołdą. Przyjęła nas cała rodzina w tym malutkim mieszkaniu, w którym to wszystko się wydarzyło. No cóż, ja wspominam to spotkanie bardzo dobrze, w tym sensie, że było dosyć wesoło, wcale nie było smutno. Dużo żeśmy gadali. Tomek najmniej tak naprawdę się odzywał. On był dopiero rok po wyjściu i był jeszcze, wydaje mi się, dosyć czujny i taki bardzo uważny i może, no nie wiem, wycofany, tak bym to nazwał, w porównaniu z tym, jaki Tomek jest dzisiaj. Głównie mama, włoski temperament. Widać, że szefowa całej tej rodziny to właśnie mama. Bracia, wylewni dosyć. Dużo żeśmy się śmiali tak naprawdę i w ogóle nie dotykaliśmy zbytnio tematu pobytu w więzieniu. Po prostu na tym spotkaniu mnie zależało na tym, żeby ci ludzie polubili mnie i mi zaufali i ja sam też chciałem zobaczyć, kim oni są tak naprawdę i to trwało 3 godziny, może 4 i wydaje mi się, że udało nam się złapać nawzajem nasze portrety duchowe, tak bym to nazwał. I na tej podstawie państwo Klemańscy i Komenda, bo tam jest mieszane nazwisko, zgodzili się na ten film, a ja wyszedłem z tego spotkania pewny, że wiem, o kim robię ten film. To ja bym teraz poruszyła wątek, który musi się w pewnym momencie pojawić, jeśli się opowiada o pracy nad filmem, to znaczy wątek obsadzenia tej najważniejszej roli i tutaj pewnie z jednej strony poproszę panie Janie o pana perspektywę szukania ekranowego Tomasza Komendy i panie Piotrze później o pana perspektywę przygotowywania, bo wiem, że oczywiście taśma, potem casting, także spotkanie z ekranową panią Teresą, z Agatą Kuleszą, 2 niezwykle poruszające postaci i ta chemia między państwem zupełnie nie do podrobienia, która właściwie budzi dreszcze w widzach i myślę, że ci szczęśliwcy, którzy mieli okazję zobaczyć film w kinach i teraz online na festiwalu w Gdyni, wiedzą, że to jest coś, co myślę też na ekranie rzadko się zdarza. Więc proszę opowiedzieć trochę o tym właśnie procesie szukania i Tomka Komendy i pani Teresy, czyli matki, szukania aktorów. To znaczy dla mnie było jasne, że najważniejszą będą właśnie te 2 role. No jakby, że film będzie wisiał niemalże w całości na odtwórcy roli Tomka. Dlatego to było w moim odczuciu i też myślę, że wszystkich kluczowe w ogóle. Ja powiem szczerze, że dość szybko, jak zobaczyłem self-tape Piotrka, to dość szybko dotarło do mnie, że wydawało mi się, że nikt lepszy już się nie pojawi, ale zrobiliśmy castingi dla wielu bardzo zdolnych i fajnych aktorów, ale za każdym razem zapraszałem też Piotra i chciałem go widzieć w różnych konfiguracjach i no po prostu w tej konfiguracji z Agatą no oni wypadli tak już na etapie zdjęć próbnych tak emocjonująco i pięknie, że właściwie już nie było co zbierać właściwie po tym ich castingu. Agata pojawiła się no nie w ramach castingów, tylko po prostu propozycji i wiem, że ważną rolę w pozyskaniu jej do tego filmu odegrały
kartofle po prostu ciepłe, które kupiłem pewnego poranka. I w ten sposób ją przekupiłem niejako, bo na początku nie była pewna, czy chce grać tę postać. No ale jakoś żeśmy się na te kartofle dogadali i już potem było tylko dobrze. Ale też trochę w wywiadach opowiadała, bardzo to ciekawy też wątek i ten zakup konkretny kartofli jako sposób jako dodatkowy argument, bo rzeczywiście też była mowa o tym, że też różne zajętości pani Agaty tutaj mogły kolidować, ale też opowiadała w wywiadach o tym, że to spotkanie z Piotrem Trojanem na zdjęciach próbnych i ta rozmowa i to jej wzruszenie po tym, jak zobaczyła siebie w tym tandemie, w tym duecie i jak zobaczyła pana Piotra, który wszedł w tę postać Tomasza Komendy, to też myślę miało tutaj dodatkowe znaczenie. I panie Piotrze, jak pan o pana perspektywę teraz zapytam. Starania się o tę rolę, te właśnie spotkania pierwsze z Agatą Kuleszą i to szukanie postaci. To był dosyć długi proces i ja do końca nie wierzyłem, że to się uda i bardzo jestem Jankowi wdzięczny i domyślam się, że mogło to zagrać wielu bardzo zdolnych aktorów. Pamiętam doskonale to spotkanie z Agatą pierwsze, zresztą wydaje mi się, Ania, ty też na nim byłaś i to było takie porażenie mocne, zresztą Agata przerwała te zdjęcia, emocjonalnie jakby było coś w tym bardzo silnego. Wydaje mi się też, że Agata swoim aktorstwem mogłaby bardzo zjeść, zdominować, a ona nie ma czegoś takiego. Agata ma coś takiego, że szuka tego zdarzenia pięknego, którego się szuka między ludźmi. Ma taką prawdę i poziom, do którego trzeba doskoczyć i kiedy się z nią rozmawia, kiedy się wskakuje na ten poziom prawdy, to wydarza się to, czego szukaliśmy, więc ja jakby miałem najlepszych partnerów. Wystarczyło nie oszukiwać, tylko być szczerym, żeby zaistniało to, czego szukaliśmy. A proszę też opowiedzieć trochę o tym procesie, w ogóle też w zdjęciach, bo wiem, że też była przerwa w zdjęciach po to, żeby pan mógł, to też wyzwanie takie fizyczne, schudnąć 10 kilo, ale tutaj też oczywiście mnóstwo jest tych scen, które są, myślę, bardzo wymagające i też prosiłabym, żeby pan na przykład opowiedział o tym właśnie też przygotowaniu do tych chociażby więziennych, najtrudniejszych scen, bo tutaj sporo prób państwo mieli z tego, co słyszałam i to wszystko musiało się odbywać w takiej atmosferze rzeczywiście bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa z partnerami, z kaskaderami i tak dalej. No to był bardzo długi proces, ale też na szczęście on był perfekcyjnie zaplanowany i zorganizowany. Ja też się czułem bardzo bezpiecznie. Te sceny, o których pani mówi, kaskaderskie, wszystkie sceny, które się działy w więzieniu, były wcześniej przećwiczone na specjalnej sali prób, gdzie byłem ubrany całkowicie w tak zwane żółwiki, gdzie byłem zabezpieczony, gdzie miałem całą ustaloną choreografię, gdzie wiedziałem, w co wchodzę i to samo wiedzieli moi partnerzy. A cały proces był dosyć długi, bo film się dzieje przez kilka lat, więc tam jest olbrzymia rola dziewczyn, które zajmowały się make-upem, Weroniki od kostiumów, prawda, gdzie nagle trzeba było mnie odchudzić i to oczywiście była dieta, która trwała przez miesiąc na jakichś tam specjalnych pudełkach pod kontrolą lekarza i gdzie schodziliśmy z wagi, ale w tym pomagał oczywiście olbrzymia rola, tam jest kostiumu, make-upu, który postarzał, odchudzał, specjalne nakładki zębowe, doczepiane włosy. To w pewnym momencie stało się normalnością, że takie przygotowanie do dnia zdjęciowego trwa nieraz 3 czy 4 godziny. Ale wydaje mi się, że film tego wymagał i też wszyscy pracowali najlepiej jak potrafili, żeby taki był efekt. Więc to wszyscy w tym uczestniczyli.
To jeszcze dopowiem, bo nie ma z nami pań, które zajmowały się charakteryzacją, ale może warto nazwiska przywołać. Liliana Gałązka i Mirela Zawiszewska się tym zajmowały. I też tutaj w przypadku oczywiście roli pani Teresy Klemańskiej, czyli Agaty Kuleszy, ta charakteryzacja dużą rolę odgrywała. To może teraz przejdźmy do tego wątku, który włączy też w rozmowę naszych gości pozostałych, panią Weronikę, pana Macieja i pana Bartłomieja. To znaczy, oczywiście to jest historia, która się rozkłada nawet nie na kilka, ale na kilkanaście czy nawet 20 lat, bo od 96 czy 7 w miarę współczesności dochodzimy. Więc o ten aspekt pracy chciałam państwa zapytać. Pani Weroniko, jeśli chodzi o te ubrania chociażby więzienne, to gdzieś słyszałam czy wyczytałam, że tutaj z kolei pan Piotr na przykład za duże nosił ubrania, żeby ten efekt właśnie wychudzenia jakoś powiększyć. Natomiast jak z pani perspektywy praca nad tym filmem wyglądała, jeśli chodzi o kostiumy, jeśli chodzi rzeczywiście o to bardzo drobiazgowe i bardzo udane odtworzenie tej przeszłości, tego przełomu lat 90. i 2000, które wydają się były nie tak dawno, a jednak to już jest dla nas przeszłość, a też od strony tego, jak wyglądaliśmy, lata bardzo charakterystyczne. No tak, to była duża trudność. Znaczy, przede wszystkim pierwszy raz chyba spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy trzeba było opisać ludzi istniejących, żyjących. W związku z tym było wielkie brzemię, w jaki sposób ich odtworzyć, żeby wyglądali realnie. Staraliśmy się przy rozmowach przedprodukcyjnych z Jankiem i Zanią, uznaliśmy, że jak najbliżej trzeba się zbliżyć do bohaterów i jak najlepiej ich odtworzyć. Wydaje nam się faktycznie, że ten 97 był przed chwilą, ale jednak to już minęło 20 parę lat i też pracowaliśmy na przestrzeni 18 lat ponad pobytu całej historii Tomka. Staraliśmy się w momencie pokazać upływ czasu, z chłopaka zrobić mężczyznę po przejściach zniszczonego tym życiem więziennym i tą całą traumą, którą musiał przeżywać przez cały czas. Więc faktycznie używaliśmy takich trików, że w późniejszych latach więzienia używałam za dużych ubrań i za dużych kostiumów, żeby trochę uwypuklić to, że Tomek jest chudszy i coraz bardziej mizerny i te rzeczy naprawdę, powiedzmy, wyglądały dosyć strasznie na nim. Rzeczywiście. I to znakomita też praca i znakomity efekt. Taki odruch, żeby mówić oczywiście w samych superlatywach, natomiast historia jest na tyle poruszająca, że czasami jest taki odruch, że właśnie nie wypada o takiej historii, o takim przeżyciu. No ale powiedzmy, że jakiś jest nadzieja i happy end w tym filmie, więc może w takim razie nie będę się krygować i obawiać. Ale panie Macieju, jeszcze do pana się zwrócę teraz, odtwarzanie tego świata i wiem też, że bo kierownik produkcji Krzysztof Łojan gdzieś powiedział, że bardzo państwu zależało też na tym, żeby w konkretne miejsca i żeby jak najbliżej tych miejsc rzeczywistych się znaleźć. To z jednej strony o tym bym chciała powiedzieć, szukaniu tych miejsc, o odtwarzaniu tego bardzo niewielkiego mieszkania komendów klemańskich, bo to jest dosyć ważne też dla fabuły i dosyć ważne przeoczenie w śledztwie, że z takiego małego mieszkania trudno, żeby ktoś nie zauważył, że Tomasz Komenda wychodzi. No i też o zdjęcia w więzieniu, jak to od pana strony wyglądało, bo to jest też obraz, który zostaje na długo w pamięci. Tak, z mojej strony to tak wyglądało, że oczywiście tak naprawdę myśmy z kilku rzeczy, jeśli chodzi o zakład karny, musieli zrezygnować. To znaczy u nas Tomek Komenda siedział w jednym więzieniu. On tak naprawdę siedział w kilku więzieniach, w 2 z tego co pamiętam. Natomiast oczywiście z racji tego, jaki miał paragraf i co się z takimi ludźmi dzieje w celach, to jego bardzo często przenoszono. Myśmy zdjęcia takie poza celą
mieli właściwie w jednym zakładzie karnym, w areszcie pustym, niedziałającym. Natomiast sama cela Tomka była wybudowana na hali zdjęciowej, ponieważ jak gdyby cele więźniów, nawet te duże, no niosą dla nas takie ograniczenia, żebyśmy tam po prostu nie mogli zrobić tylu scen. No, zwykła cela tak dla nas to wytrzymuje pewnie jakieś 3-4 sceny, a myśmy mieli chyba 5 dni w tej celi z Tomkiem. Więc tak naprawdę to, co widać na filmie, tą powiedzmy kostkę z dziurkami na okna i drzwiami do klozetu, to tam właściwie z tego co pamiętam mieliśmy tylko stałe 2 ściany, natomiast reszta ścian jeździła. Łącznie można było je odstawiać, łącznie ze ścianą toalety. Także mieliśmy też wybudowany kawałek korytarza, tak żeby nam się to składało jakby z obiektem zdjęciowym. No cóż, wszyscy niedawno przeżyliśmy rodzaj takiego zamknięcia. Myślę o wiośnie i o COVID-zie, natomiast no, wyobraźmy sobie, że ktoś ma takie zamknięcie 18 lat. Mhm. Co do tych miejsc, to w kontekście akurat tego filmu dla mnie to była zupełnie inna praca, ponieważ ja jeszcze jako drugi scenograf zrobiłem już naprawdę bardzo dużo tych filmów. Natomiast ten właśnie też z racji tego, co tutaj wcześniej powiedzieliśmy, był zupełnie inny, ponieważ zwykle film robi się o kimś, kto albo nie żyje, albo jest już bardzo starym człowiekiem. A my robiliśmy film, który właściwie dzieje się w tej chwili, bo ta sprawa jeszcze się nie skończyła, prawda? Jeszcze te procesy sądowe trwają i o ile to było takim, powiedzmy sobie, reportażem w telewizji, było dla mnie jako dla scenografa w pewnym sensie psychicznie do zniesienia. Natomiast jak ja sobie pojechałem na dokumentację pierwszą, bo też byłem u Tomka Komendy w mieszkaniu, też poznałem jego rodzinę. Byłem na miejscu, gdzie naprawdę ta zbrodnia się wydarzyła. Myślę tutaj o dyskotece i myślę o samej posesji, gdzie po prostu, gdzie to się stało. No to ja stamtąd wróciłem innym człowiekiem właściwie. Także można powiedzieć, że ja się też na ten film troszkę uwziąłem, bo wiedziałem, że jak gdyby jako scenograf w części przykładam rękę do czegoś bardzo, bardzo potrzebnego, że to trzeba opowiedzieć. Z Tomkiem Komendą rozmawialiśmy no, o rzeczach troszkę, o których on jeszcze wtedy nie bardzo chętnie chciał mówić, bo dla mnie było naprawdę ważne odwzorowanie całego tego świata, tak jak to się działo. Ja go pytałem o wszystko, o to, co dostawał na posiłki. Także to, co Państwo widzicie w filmie, kiedy tam wydawka podjeżdża pod celę, to było wszystko uzgodnione z Tomkiem. Rzeczywiście te tam serki topione, dzielone na tyle, ta jajecznica, która była smażona w kloszu lampy, tak. Kiełbasa, w którą pan Frycz wbił gwoździe i ją usmażył. A to było wyzwanie, bo jak wbijał w kiełbasę gwoździe, to w niej jeszcze nie było prądu, a jak się odsunął, to już był. To tak na marginesie. To ze względów bezpieczeństwa oczywiście. To wszystko jak gdyby Tomek opowiedział i no, kiedy to opowiadał, to już głos mu się łamał, prawda? A jego mama miała łzy w oczach. Ale też, tak jak Janek powiedział, to mimo, że była to, powiedzmy sobie, taka rozmowa o takich szczegółach, które mi pozwoliły potem ten świat jakoś tam zmaterializować, to cała rozmowa była z Tomkiem bardzo wesoła i z jego rodziną. To było niesamowite, że no ja się wtedy przekonałem, że oni przeszli przez to wszyscy, bo to nie jest tylko sprawa Tomka, to jest sprawa całej rodziny. Dzięki jakiejś takiej wyjątkowej sile, którą mają. Naprawdę szacunek. Panie Macieju, jeszcze dopytałabym też o tworzenie tego mieszkania, odtworzenie, bo to też dosyć drobiazgowo i też znowu mamy taką sytuację, że na przestrzeni lat je Państwo pokazują w filmie, ale też
No jest to specyficzna też przestrzeń do odtworzenia i ona też musi, mimo że musi być większa, to musi stanowić, sprawiać takie wrażenie, jakby rzeczywiście no, była mniejsza, taka jak w rzeczywistości. Tak, no ta przestrzeń w rzeczywistości, myśmy to mieszkanie zrobili w pustostanie, natomiast już nie pamiętam, ile ten pustostan miał metrów, ale miał około 130 metrów, 120-130 miał, bo no tak jak pani powiedziała, prawdą jest, że my potrzebujemy dużo większej przestrzeni, żeby się pomieścić, żeby zrobić. Natomiast to jest tak, że musiał być pokój, tak zwany salon. Musiał być pokój, w którym mieszkał Tomek i ten pokój w rzeczywistości był bardzo, bardzo mały. Ja nie wiem, czy on mógł mieć 2,30 na 2,50. Tam się ledwo do łóżka mieściły i tam spał Tomek i jego brat. Z tego pomieszczenia drzwi wychodziły na duży pokój, w którym w Sylwestra bawiło się te 12 osób. Oczywiście to mieszkanie musiało mieć jeszcze jedną rzecz, musiało pomieścić nas, ekipę filmową, co też nie zajmuje mało miejsca, prawda? Więc właściwie ja stawiałem w tym pustostanie, ja stawiałem ściany, które jeszcze wydzieliły tą przestrzeń. Ustaliliśmy sobie to z Jankiem i z Bartkiem. Kilka ścian było takich, jedna ściana była na przykład taka, która się odsuwała i był tam w ogóle jeszcze jeden pokój. Trzymaliśmy tam rekwizyty. Także ono było bardzo, bardzo zabudowane. Jak przyszła rodzina Komendów zobaczyć to mieszkanie, no to oni byli rozczarowani, bo mama Tomka powiedziała: ojej, jakie duże, my takiego nie mieliśmy. Oczywiście w momencie, kiedy Bartek kamerę do tego przyłożył, no to ono już wyglądało no, bardziej ściśnięte i bardziej klaustrofobiczne, bo tak naprawdę to mieszkanie państwa Komendów jest takim, no nie wiem, ten salon można odnieść wrażenie, że on jest takim przedpokoju zakończonym oknem. To tak wygląda salon państwa Komendów, prawda? No myśmy tam wszystko zrobili w tym pustostanie. Postawialiśmy tam ściany, malowanie, tapetowanie, wnoszenie, wszystko od pierwszego mebla, plus potem przestawka na czasy, kiedy Tomek już wychodzi, prawda? Jest ten napis, który myśmy też odwzorowali, witamy po wyjściu tam, myśmy dokładnie napisali to samo, co było. Też staraliśmy się w takim samym stylu to zrobić. No było wyzwanie. To skoro już dowiedzieliśmy się, dziękuję bardzo, dowiedzieliśmy się, jak to budowanie tego świata od tej strony wyglądało, to teraz jest z nami Bartłomiej Kaczmarek, autor zdjęć, i tutaj też do pana Jana kieruję to pytanie, bo ten film oczywiście ma taką konstrukcję, że w pewnym momencie akcja przenosi się też do Miłoszyc, czy w okolice Miłoszyc, gdzie zamieszkuje z rodziną Remigiusz Korejwo, bardzo ważna dla tej historii postać, i też jakby styl pokazywania tych dwóch wątków, tych dwóch linii narracji. Jak to pokazywać, jak to planowaliście, jak o tym rozmawialiście? No i też, panie Bartku, o to mieszczenie się w tych wszystkich bardzo no, klaustrofobicznych miejscach, które tak mają właśnie wyglądać na ekranie, bym zapytała. No to było bardzo trudne wyzwanie w ogóle, jak ten film filmować po prostu, dlatego że musieliśmy pogodzić kilka dosyć sprzecznych elementów. Z jednej strony mamy do czynienia z prawdziwą historią i zależało nam na jakimś realizmie, na tym, żeby widzowie poczuli się, że są kamerą, że oni są w tych miejscach z bohaterami i żeby to nie była jakaś taka piękna narracja filmowa ze zdobnikami, tylko żeby po prostu wrzucić widza, szarpiąc go za włosy do tych miejsc. To był jakby jedna strona tego. Z drugiej strony zależało nam na tym, żeby to nie było kino dokumentalne i żeby to było kino, które też które da się znieść, da się obejrzeć. I tutaj padło wcześniej w rozmowie takie hasło, że ta historia była czarno-biała bardzo. Ja na przykład od początku, myśląc o tym filmie, wyobrażałem sobie go w taki sposób, że robiąc kolorowy film, trzeba go zrobić tak, jakby był czarno-biały, żeby te zdjęcia były po prostu jak najbardziej ekspresyjne,
żeby kolory w tym filmie były mocne, tak jak czerni biel w czarno-białym filmie. Takie mieliśmy założenia, ale doszedł jeszcze trzeci element taki, że ten film właściwie składa się z 2 filmów, z 2 opowieści, bo jedna to jest historia Tomka, a druga to jest historia Remika i wiedzieliśmy, że musimy te historie odróżnić, że musimy je odróżnić też w jakiś taki niezupełnie oczywisty sposób. No i troszeczkę pomieszaliśmy takie konwencje jakby opowiadania, że ta historia Tomka jest bardziej realistyczna, bardziej brutalna, bardziej ekspresyjna. Historia Remika jest bardziej, powiedzmy, z takiego kryminalnego kina gatunkowego. A dochodzi w tym filmie takiego momentu, gdzie te 2 historie się ze sobą łączą i tam szukaliśmy takich trików, jak oszukać widza i te 2 konwencje połączyć w jedną. No tak to z grubsza wyglądało. Panie Janie, czy pan by chciał coś dodać? Nie, ja tylko mogę dodać, że po Bardzo prostu proszę. jak już gadamy o scenografii, na przykład o wybudowaniu na hali celi, to Bartek oświetlił w taki sposób, że ja już sam się nabieram oglądając film i zapominam o tym, że to było na hali i sklejam te cele razem z całym blokiem więziennym jako jeden obiekt. To też chciałem po prostu podkreślić, że to jest bardzo trudne zrobienie hiperrealistycznie dekoracji na hali, tak żeby oświetlenie po prostu, bo Maciek wykonał super robotę i dopracował te cele do maksimum, ale Bartek ją też tak oświetlił, że nie było widać tych różnych filmowych szwów, tak bym to nazwał. Więc poza takim artystycznym wyrazem, który trzeba było przekazać, to jeszcze takie technologiczne utrudnienia mieliśmy, ale od początku założyliśmy, że robimy cele na hali, nie ma się co w ogóle zastanawiać nad tym, że za dużo się dzieje w tej celi, żebyśmy dali sobie radę w prawdziwym więzieniu, w prawdziwej celi. Jednak są za małe pomieszczenia. Jasne. Tutaj też chciałam dopytać, bo to pan Maciej opowiadał o tych wszystkich właśnie więziennych aktywnościach kulinarnych, że tak powiem, bardzo ogólnie, ale też pojawiło się w różnych państwa wypowiedziach informacja o tym, że był konsultant, inny pan Tomasz, były osadzony, który no, rzeczywiście sporo włożył takich informacji z życia więziennego do tego filmu. Proszę o tym opowiedzieć. Pan Tomek, rzeczywiście też pan Tomek, pojawił się w naszym filmie już na etapie scenariusza i to bardzo dobrze, ponieważ wypunktował nas bezlitośnie w wielu miejscach, wskazując absolutny brak wiedzy, ale też z drugiej strony skąd mielibyśmy wiedzieć, tak? I jakim prawem rządzi się cela, jakim prawem rządzi się blok, jaka jest hierarchia więzienna, szczególnie w czasach, kiedy grypserka królowała jeszcze w polskich więzieniach, bo teraz to się na przykład zmieniło. Więc on wniósł ten film dla mnie kolosalną ilość takiego pracy i tego, co jest w tym filmie teraz widać, że ten film, bo ludzie jakby mówią, że jest to jeden z lepiej oddających rzeczywistość więzienną filmów, jakie widzieli. I to w dużym stopniu zasługa właśnie naszego konsultanta, pana Tomka, który zrzucił nam z oczu zasłony i przedstawił bardzo brutalną wizję stosunków między więźniami, między klawiszami, nie powinienem tak mówić, między pracownikami służby więziennej, zwanymi potocznie klawiszami. Po prostu, no tak, to on mi powiedział o tej sytuacji w takiej komunikacji między oknami, tak? I że właściwie poddał pomysł na taką scenę, że wznieca się w więzieniu rodzaj buntu przeciwko Tomkowi i właśnie więźniowie porozumiewają się krzycząc między oknami. To jest jedna z mocniejszych scen moim zdaniem w tym filmie. Przedstawiająca to, że skalę brutalizmu, jaki panuje w zakładzie karnym.
A jeszcze idąc tropem trochę tych konsultacji, chociaż tutaj traktuję to trochę w cudzysłowie, ale też gdzieś znalazłam informację, że w scenariuszu scena pierwszego widzenia Tomasza Komendy i matki była rozpisana na dialog i to chyba pani Teresa zwróciła uwagę, że i tutaj spróbuję zacytować, że myśmy tam cały czas wyli. Więc chciałam też zapytać państwa o to właśnie, czy Tomasz Komenda, czy pani Teresa, czy rodzina jakoś też skomentowała scenariusz w ten sposób, że pod ich wpływem jakieś zmiany właśnie w opisie jakichś sytuacji, czy w zachowaniach zachodziły? To jest pytanie do mnie, przepraszam, czy do... No myślę, że do pana przede wszystkim, ale gdyby ktoś z państwa, gdy pani Anna czy pan Piotr ewentualnie tutaj chciał się odnieść, to bardzo chętnie oczywiście. Więc będę wyznaczać. Pan Jan. To ja bardzo chętnie właśnie oddam głos też Ani i Piotrkowi, bo za mało moim zdaniem mówią. Ja tylko powiem od siebie tak, oczywiście mieli swoje uwagi, ale myśmy więcej wyłapywali z tego, jak oni opowiadali. Wyłapywali różne informacje i od razu je starali się zaimplementować do scenariusza. Może teraz nie wiem, Ania albo Piotrek. Tak, dokładnie tak było, bo ja bym tego nie nazwała, że to były komentarze do scenariusza, bo ani Tomek Komenda, ani pani Teresa nigdy tak naprawdę nie było żadnej ingerencji. Natomiast to, o czym mówi Janek, to coś zupełnie innego, czyli my po prostu w jakiś sposób też się trochę z nimi może zaprzyjaźniliśmy, to, ale chyba tak, bo dla każdego to było emocjonalne i w tych rozmowach właśnie wychodziły jakieś takie rzeczy, o których oni bardzo szczerze i emocjonalnie mówili. Wydaje mi się, że to też Janek wyłapywał jako cenne czasem do scen. Natomiast wydaje mi się, że oni takim jednak zaufaniem obdarzyli Janka i resztę twórców, że naprawdę to właśnie nie nazwałabym komentarzami, tylko raczej po prostu taką rozmową, co dla nich było wtedy bolesne, ważne, co się wtedy działo. Chciałabym też państwa zapytać, panie Piotrze, przepraszam, że tak przechodzę od razu, ale gdyby pan jeszcze chciał jakoś się odnieść tutaj. Te rzeczy, o których Janek mówi i Ania, to bardzo dużo dały, bo faktycznie ta pierwsza rozmowa, pani Teresa i Tomek opowiadali, płakali, ale to Tomek i pani Teresa opowiadali, że Tomek tam mówił: mamo, ja nie chcę tu być, weź mnie stąd, zabierz mnie stąd. Pani Teresa opowiadała, że ja z tym musiałam zostać i to weszło do scenariusza. Czy tekst, w którym Tomek, kiedy jedzie z Remikiem, patrzy na telefon komórkowy, w którym jest nawigacja i mówi telefon, gada. I to też wszystko nagle wchodziło do scenariusza. Czy scena, w której Tomek się o wszystko pyta, czy może zjeść. To były takie rzeczy... Dobrze, dzięki temu, że słuchaliśmy, rozmawialiśmy z rodziną, takie rzeczy wchodziły do scenariusza, które stwarzały go coraz bardziej prawdziwym. Skoro wspomniał pan o tej scenie, kiedy Tomasz z Remigiuszem jadą, nie będę się tak spoufalać jak pan, bo pan może, a ja nie bardzo mi wypada, więc powiem w ten sposób. Tomasz z Remigiuszem jadą samochodem na to przesłuchanie, prawda, u dwóch prokuratorów, którzy doprowadzają później z Remigiuszem we trójkę do tego szczęśliwego finału. I trochę tutaj oczywiście zapytam z przymrużeniem oka i trochę, żeby też pokazać, że jednak trochę lekkości może w tej pracy też było, bo wiem, że mówił pan o tych wszystkich dodatkach, czy kostium, czy charakteryzacja, które się pojawiły i które pomagały budować te role, ale pojawiły się też zęby, prawda, które są bardzo ważne w rozwoju tej historii i tej akcji i bardzo też ważne później przy tym, jak Remigiusz Korejwo zauważył, że coś tu jest bardzo, bardzo, bardzo nie tak, kiedy zaczął badać tę sprawę, ale wiem też, że to była jedna z pierwszych scen, albo pierwsza, którą państwo nagrywali, ta właśnie tego przesłuchania i tam był problem z zębami, więc trochę z przymrużeniem oka oczywiście pytam o to, ale bardzo proszę opowiedzieć o tym, w jaki sposób szczęka dolna i górna może aktorowi jednak trochę przeszkadzać. To było trudne zadanie. Zęby były bardzo ważnym dowodem w całym śledztwie. Odcisk tych zębów.
Ja uczyłem się oczywiście i starałem się jak najbardziej profesjonalnie do tego podejść. Ubierałem te zęby i chodziłem na spacery z moimi znajomymi. Mój native speaker mówił, że świetnie, zacząłem mówić po angielsku, że w końcu mówię dobrze. I do tego stopnia, że już w pewnym momencie jak jadłem i byłem na tej specjalnej diecie, to musiałem sprawdzać językiem, czy już jem swoimi zębami, czy tymi, no ale początki były trudne. Pamiętam, jak po pierwszej scenie Janek przyszedł i powiedział, czy może bym nie zrezygnował z dolnej szczęki, ponieważ fajnie gram, ale za bardzo nikt nie rozumie, co mówię. Janek, o coś tam... Nie można było mówić po angielsku tutaj. Nie, to właśnie, to był mały fuck up. Ja się świetnie czułem, naprawdę, dobrze to wyglądało, ale no, korzystaliśmy z górnej szczęki. Mhm. I panie Piotrze, chciałam też pana zapytać, bo to zazwyczaj pojawia się to pytanie oczywiście do aktorów, a zwłaszcza przy takich rolach, które wymagają takiego zaangażowania, poświęcenia bardzo wielkiego emocjonalnego. Jak się z takiej roli wychodzi? To pytanie się na przykład pojawiało bardzo często w rozmowach z Agatą Kuleszą po Róży chociażby, czy po Idzie także. Więc tutaj też nie wyobrażam sobie, żeby pana nie zapytać o to. Jak to zostaje w ciele i jak się tego pozbyć z ciała? W ciele to zostaje, ale powiem pani, że takie chyba najtrudniejsze jest odciąć się od wszystkich ludzi, z którymi się przeżyło ten cały czas, którzy widzą cię w tych wszystkich najgorszych momentach, o 2 w nocy popuchniętego, o 4 rano, o 23 wykończonego, bo w takich momentach, kiedy człowiek jest na dużym stresie, jest bardzo zmęczony, wychodzi z człowieka prawda i stworzyła się gdzieś tak głęboka i mocna relacja między naszą ekipą, że kiedy chyba w grudniu kończyłem zdjęcia i wróciłem do domu, to poczułem się bardzo opuszczony, samotny, zostawiony i wiedziałem, że każdy gdzieś idzie w kolejną, do kolejnej pracy i zaczyna coś nowego, a ta relacja była bardzo, bardzo bliska i to chyba było dla mnie najtrudniejsze. Mhm. Bardzo dziękuję. Ja już powoli będę zmierzała teraz do końca, ale ponieważ rzeczywiście ta sytuacja nasza też tutaj między nami jest specyficzna i też nie wszystkich Państwa widzę, gdybyśmy byli w Gdyni przy stole konferencyjnym, to widziałabym, gdyby ktoś chciał jeszcze sięgnąć po mikrofon i dojść do głosu, to zapytam jeszcze na koniec tak bardzo ogólnie, czy coś jeszcze ktoś z Państwa chciałby dopowiedzieć, dodać o różnych wątkach, o których rozmawialiśmy, ale być może jakaś informacja ważna się nie pojawiła tutaj. Pani Anno? Nikt nie chce nic dodać? W takim razie przyjmuję. Bardzo Państwu gratuluję i dziękuję za to przeżycie ogromne, które myślę każdemu, kto film 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy zobaczył, towarzyszyło i cóż, myślę, że kolejne osoby, które nie zdążyły zobaczyć filmu w kinach, będą tego przeżycia już doświadczać na innych wymiarach ekranu, ale będzie ono z pewnością dogłębne. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za Państwa obecność, bardzo dziękuję za to, że się Państwo z nami podzielili historią tworzenia tego filmu. Jan Holoubek, dziękuję, reżyser, Piotr Trojan, ekranowy Tomasz Komenda. Bardzo dziękuję panie Piotrze. Anna Waśniewska-Gil, producentka filmu. Bardzo dziękuję pani Anno. Bartłomiej Kaczmarek, autor zdjęć. Dziękuję. Weronika Orlińska, kostiumy. I Maciej Fajst, scenografia. Bardzo dziękuję. No mam nadzieję, że przy następnej okazji Festiwalu 46 w Gdyni spotkamy się już tutaj osobiście i również z dziennikarzami na konferencjach. Wtedy będzie może trochę bardziej sprzyjająca atmosfera do tego, żeby się do rozmowy włączyć. Dziękuję. Oczywiście to nie ostatnie spotkanie z twórcami. 14 filmów konkursu głównego w 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, więc jeszcze kilka spotkań do soboty przed nami jest. Dziękuję serdecznie.